Witam serdecznie wszystkich jagodowych sadowników z naszego gospodarstwa w Karczmiskach. Jesteśmy w naszej kwaterze borówki. No i dzisiaj chcielibyśmy uzupełnić, a raczej rozszerzyć tematykę przygotowania gleby na plantację borówki przed założeniem, ale również też temat gleby na istniejącej plantacji borówki. Jak tak zastanowi się człowiek trochę dłużej nad tym, jak prowadzimy uprawy sadownicze i jak wspomnę mojego dziadka, który w 30 którymś roku zakładał pierwsze sady sadów jabłoniowych, to o zmęczeniu gleby w uprawach sadowniczych, czy też o problemach z materią organiczną wtedy jeszcze nie było w zasadzie mowy. Natomiast po tych wielu latach eksploatacji sadowniczej naszych gleb na Lubelszczyźnie przy monokulturze niestety te problemy z glebą narastają coraz bardziej i ten temat bardzo mocno wrzuciliśmy do naszej tematyki badawczej w poprzednim sezonie w ramach warsztatów malinowych, które były rozszerzeniem malinowego faktory. W tym roku, w momencie kiedy przygotowujemy się do projektu borówkowego faktory, już w zasadzie zaczęliśmy go realizować i przygotowywaliśmy stanowisko pod borówkę. Oprócz tych zabiegów, o których mówiłem poprzednim razem, a więc torf, dodatek torfu do utworzenia tworzonych zagonów, dodatek trocin i zrębek, dołożyliśmy jeszcze jeden element. Powstały też doświadczalne kombinacje, w których wykorzystujemy do przygotowania gleby podłoże zbudowane na bazie węgla brunatnego oraz też, nazwijmy to, wyciąg z węgla brunatnego, czyli karbohumik. Powiedzmy, że możemy to nazwać płynną próchnicą. W tych kombinacjach doświadczalnych, które będziemy te dwa produkty sprawdzać, to nie jest dla nas coś nowego, z tego względu, że to temat kontynuowany z roku poprzedniego. Jako pierwsi spróbowaliśmy wdrożyć podłoże z węgla brunatnego do uprawy malin. Dla przypomnienia, w tamtym roku zastosowaliśmy dawki 200 m3 na hektar, które było wymieszane z ziemią rodzimą. Druga dawka to była 60 m3 na hektar i to były takie pojedyncze doniczki wywiercone w ziemi o pojemności 7 litrów. I trzecia to było 450 m3 na hektar wysypane w rynny. O pozytywnych efektach dokładniej pewnie powiemy innym razem, natomiast bardzo dobrze wypadła nam kombinacja, w której zmieszany był węgiel brunatny z ziemią rodzimą. Wzrost plonu w stosunku do kontroli wyniósł ponad 16%. Doświadczenie jest oczywiście kontynuowane z tego względu, że doświadczenia na gleby to są doświadczenia wieloletnie. Po jednym roku badań tak naprawdę nie byłbym obiektywnym, powiedział, że wiem wszystko na ten temat, bo tak szczerze powiedziawszy jesteśmy dopiero na początku, samiutkim początku drogi, której próbujemy uwzględnić ten polski surowiec, który mamy w Polsce do uzdatniania naszych stanowisk pod rośliny jagodowe. Dlatego też w borówkowym faktorze znalazły się kombinacje, w którym wykorzystujemy węgiel brunatny jako dodatek do tworzonych zagonów. Obok podłoża z węgla brunatnego, drugim produktem, który możemy wykorzystać, żeby zmienić strukturę gleby, co jest istotne w takich warunkach atmosferycznych, jakie mamy w tym sezonie, po takiej zimie, jaką mieliśmy. Wiecie doskonale, że jeśli zima jest bezśnieżna, nie ma niskich temperatur, gleba jest pozbawiona pokrywy śnieżnej, to mineralizacja próchnicy cały czas postępuje. A więc to zubożanie gleb w Polsce w próchnicę, niestety jest to proces ciągły i dosyć przyspieszający. Więc na naszej istniejącej plantacji borówki, to jest gleba klasy 3A, 3B, o zawartości próchnicy w granicach 1%, nawet poniżej 1%. W tym roku ta plantacja ma kilkanaście lat. W tym roku stwierdziliśmy, że wprowadzimy dodatkowy zabieg, a przy okazji, ponieważ taki mam zwyczaj robienia doświadczenia, zrobimy też małe doświadczenie. Zastosowaliśmy wyciągi z węgla brunatnego w postaci produktu karbohumik na plantacji w dawce 30 ml na roślinę. To jest taka podstawowa dawka. Praktycznie jak do tego podeszliśmy, a raczej podchodzimy, bo jesteśmy w trakcie aplikowania. Na 1000 litrów wody nalanej do zbiornika o pojemności 1000 litrów dajemy dokładnie 10 litrów preparatu i to nam wystarcza na niecałe 10 arów plantacji. To w przeliczeniu nam wychodzi około 30 ml na roślinę karbohumiku. To jest jedna z kombinacji. Druga z kombinacji to będzie dawka dwukrotnie większa, bo to będzie około 50 ml na roślinę i trzecia kombinacja będzie to 100 ml na roślinę.
Aplikacja tego preparatu w tej postaci rozcieńczona jest bardzo prosta. Kran otwieramy, rura do kranu, ciągnik na jednakowym biegu, z jednakową prędkością. Błyskawicznie się to rozlewa. W zasadzie można powiedzieć, że hektar robi się w ciągu, u nas hektar to jest 10 zbiorników i to wymaga raptem 2 godzin, żeby to rozlać. Jak będą rośliny po tych zabiegach rosły, będzie można się oczywiście przekonać w czasie projektu Brokuły Faktory. Jeśli nie na żywo, to postaramy się Państwu to retransmitować. Natomiast wyniki oczywiście będziemy publikować i przekazywać na szkoleniach wdrożeniowych, czy też w czasie konferencji, czy też na portalu poświęconym Brokowym Faktory.